Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Wracamy do serii Było Grane, bo tutaj koledze Pitanowi się nazbierało dużo tytułów, które ogrywał, lepsze, gorsze. Także graczy euro prosimy o ściszenie odbiorników, bo będzie pewnie kolejowo i trochę może sploterowo ode mnie, ale to zobaczymy. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku, bo w tym odcinku Piton przede wszystkim opowie nam o tym, co grał ze swoimi dziećmi, co mu się podobało, a co mniej. Przy mikrofonie Irek. Myślałem, że przedstawisz mnie po takiej nieobecności jako, proszę państwa, to jest profesor Rafał Wilczur. Nowy gość. Nie, że polecisz, wiesz, Rafał Wilczur. Dzień dobry, dobry wieczór, już nie szczęść Boże, Piton z tej strony, Piotrek, dzień dobry i tak dalej. Uszanowanie, Tak dawno jest. mnie nie było, ale jestem. Już nie... No, to samo mówią ci, którzy teraz przed komisją zeznają. No właśnie, już niestety... Nie było, ale już jesteśmy. Zawsze lubiłem się witać, szczęść Boże, przysłowiowym mojego memicznego posła ulubionego Grzegorza z Rzeszowa, ale on już zgasił mój zapał, więc... Gaśnicą. Tak jest, jedziemy. Także, szanowni słuchacze, powróciłem i nie będzie to merytoryczne, tak jak mogliście słuchać. No właśnie to można uprzedzić, bo sporo słuchaczy doszło nowych, więc trzeba uprzedzić, że jesteś. Ale że na przykład już nie śmiejemy się z ludzi ze względu na kolor skóry, pochodzenie z Ziemi Świętej, czy przez to, że grali w grę euro, nie? Widziałem, że tam RPG wprowadziłeś, super. Właśnie się śmiałem, wtedy pisałem do ciebie, że TVP miało wujka samozłomy, mamy starego wujka. Tak, wujka starego zła. Tak, więc tutaj jedziemy jak najbardziej, ale no tam dużo się u mnie wydarzyło naprawdę, jak ci powiedziałem już poza anteną, to parę miesięcy to dla mnie było jak parę lat dosłownie, ale no teraz pozytywnie. I jak mnie nie było, też byłem nie poza zasięgiem, może tak nieosiągalny, ale też ludzie do mnie pisali, poza urzędem skarbowym, komornikami, pisali koledzy, co tam u mnie, jak tam zdrowie, więc jestem, polecam się, chłopaki. Dobrze mieć kolegów w urzędzie skarbowym, zawsze tak jest, zadzwonią, zawsze zadzwonią i napiszą, tak, ale nie. Zawodowo czy osobiście? Pisali ludzie z Warszawy, dzięki Staszek. Pisali ludzie z Bielska i okolic, także spokojnie oddam wam pieniądze. Staszek pisał, bo słyszał, że gry sprzedajesz. Tak, ale niestety nie tanio, więc już przestał pisać. Pozdrawiam cię, Michał, i mam nadzieję, że już... I zaczęła dzwonić skarbówka. Tak. Podobno pan zarobił parę groszy. Dokładnie, jak się chwaliłem grami, przed chwilą ci pokazywałem 1841, to nagle dzwonili o moje źródła dochodu. Ale właśnie jak byłem między innymi na L4, to sobie pomyślałem, jak trollować ZUS, wiesz, że można pokazywać, wiesz, takie ty zajebiste grafiki robisz, że wiesz, że wkleisz mnie na przykład na jakieś tam maderze a la Ryszard Petru, a ja siedzę w domu, nie? I oni, wiesz, przychodzą na kontrolę, ja jestem. A potem na drugi dzień cyk, jakiś tam, wiesz, post, że jestem na przykład, wiesz, na Florydzie, nie? Tak, oni przez Facebooki obserwują, Tak, no to właśnie, wyjechał. Dokładnie, ale tak wiesz, tak wpadłem na to, żeby trollować ZUS. Ciekawe, że ktoś kiedyś to zrobił. Jeżeli nie, to powiedzcie, że to od Pitona i trolujcie tak ZUS na L4, to piękna rzecz. Ale w ogóle, mimo wszystko się wyłączyłem troszkę z życia, bo tak po prostu... Musiałem, no dobra, tak nazwijmy. Na półce wieje wiatrem teraz widzę, patrzę, ta finansowa półka taka przerzedzona. Wiesz co, bo są niżej i troszkę porozrzucałem, robię przemeblowanie, mogę zmienić kadr, ale widziałem, że nowych ludzi tam zdobyłeś, między innymi z Krakowa, także fajnie, że z Galatololem. No, wiesz, młode chłopaki próbują gdzieś tam się wybić, nie, opowiedzieć o swoich grach. Nie, no jasne, ale wiesz, ale teraz się czuję jak posłanka jakiej tam, Beger? Pawłowska, wiesz. Aha. Nie no, taka aż słoma mi nie wystaje, mam nadzieję, ale wiesz, że tam ci odpadli i jest miejsce, a ja wchodzę mimo tego, że prezes powiedział tak, nie wchodź, nie? Także to piękna rzecz. Dobra, ja mówię o niczym. Kurde, naprawdę, jak są nowi ludzie, a ja tu wjeżdżam i gadam takie pierdoły, to już naprawdę subskrypcji, wiesz, minus 15, nie?
No, No, wrócimy do naszych niszowych tradycji, nie? no. Z małą ilością. Dokładnie. Ale kurczę, chciałem podziękować tutaj, jak teraz rozmawiam o tym, że no, tym wszystkim ludziom, którzy od początku, od pierwszego suba, że tak powiem, dali nam ten Mandat. punkt zaufania. Mandat, Tak, mandat mandat. zaufania. I wytrwali niektórzy nawet do dzisiaj, nie odsubowali, także dziękujemy bardzo i nowym słuchaczom, i starym. Także dzisiaj będzie mało merytorycznie i tylko po prostu towarzysko i opowiemy sobie o tym, co ci się zebrało, bo jednak mimo, że przestałeś odbierać, przestałeś dzwonić, to jednak grać nie przestałeś i pograłeś trochę z dziećmi z tego, co mówiłeś. Mamy trochę gier dziecięcych, ale też i no, zacząłeś grać w gry euro, także też to będzie ciekawe doświadczenie, jak się odnajdujesz w nowej fali gier euro sałatek punktowych. Ale może wiesz, tak żeby sprostować, bo potem znajdzie się taki, wiesz, nie mówię przysłowiowy Kowalski, bo to poseł z naszego miasta i nie jest, Janusz nie jest dumą naszego Uczy i miasta. bawi. Przepraszam, że ja tak o polityce jadę, ale no niestety otacza mnie to również w pracy. Ale żeby nie było, to wiesz, gramy w te gry naście lat i ja na początku byłem takim mega eurofilem, tak? Na początku, wiesz, wchodzisz, wszystko grasz, potem miałem taki etap euro mocny, jakby to powiedzieć już ceteris paribus, moje ulubione ekonomiczne powiedzenie, czyli wszystkie czynniki niezmienne, to naprawdę miałem taki mocny etap euro i wiesz, byłem super euroentuzjastą, zresztą kiedyś tam przywoływałeś moje wypowiedzi na forum. Z forum, tak. Tak, zawsze podniecenie, potem spadek, potem poszedłem bardziej w osiemnastki właśnie i sobie powiedziałem, że już nie kupuję nowości i tak dalej. No i teraz... Dopadło cię. Znaczy nie dopadło. No towarzysko, jak chłopakom ostatnio też napisałem, że wybieraliśmy, tutaj nie będę spoilerował, w jaką fantastyczną grę ostatnio graliśmy, to napisałem im, że ja wam wszystko wyśpiewam, tak, parafrazując, że zagram z wami we wszystko, bo towarzystwo, tak, bo chciałem po prostu Tak, bardziej, nieważne w co, ale z kim. tak, wcześniej, znaczy to z kolegami, tak, bo wcześniej to miałem takie coś, że wiesz, że z diabłem bym zagrał, byleby zagrać, a teraz to po prostu z kolegami gram w byle co. Więc żeby nie było, bo jakbyśmy naprawdę nagrywali ten podcast 10 lat temu, no to gradanie nie mielibyście szans, nie? Także wielki szacun do chłopaków z gradania, bo też ich namiętnie słuchałem. Oczywiście żartuję, ale żeby nie było, bo po prostu nagrywamy ten podcast. Zresztą tak jak było, 18, tak? Bo tu zaczęliśmy promować 18, splotery, paksy. No tak, mówimy o tym, co tak, nas rajcuje. No. Tak, dokładnie, na innym etapie życia, tak? Także jak ja tam powiem, że się nie podoba mi euro, czy tam się trochę ponaśmiewamy, troszkę też przerysowane, to pamiętajcie, ludzie, jak mówimy o grach, to mówimy o grach, a nie o was. Tak? A nie ludzie w grach, którzy nie grają. Tak? No, to też jest duża różnica, o no. której często się zapomina, słysząc, że ta gra jest taka, łaka, to ktoś odbiera to osobiście, nie, że no kurczę, no to ze mną jest coś nie tak, że gram w tę grę. Nie, po prostu kiedyś docenisz inne może tytuły, nie? No dokładnie, to jest kwestia ale gustu. to jest dobre, dawajmy segment dla dzieci. Dobra. Wytnij te rzeczy o seksie, potem wiesz, daj gość niedzielny, tam będzie, że ludzie, że jesteśmy prawilni. Okej. Dobrze wiesz, dobrze zrób te znaczniki czasowe, czy jak to się tam nazywa. Bo co chciałem powiedzieć? Już tylko sobie włączę. Znaczy, opowiem tak, i to naprawdę polecam każdemu, żeby dzieci nie cisnąć w te gry, bo już to już mówiliśmy, kiedy swego czasu z Jarkiem rozmawialiśmy. Jarku, pozdrawiamy cię, jeżeli nas już nie słuchasz. słucha. Aha, dobra, okej, ale chodzi mi o to, żeby dzieci nie cisnąć, naprawdę, jak macie dzieci, to wiem, że to jest trywialne, co powiem, ale obserwujcie swoje dzieci, w co lubią grać. Nie ciśnijcie, że wy gracie w 18. Moi koledzy się zawsze śmieją, ja tam zawsze to sobie jakoś tam jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, że czy moje dzieci już umio grać w 18.
ale naprawdę, jeżeli wasze dzieciaki lubią jakiś rodzaj gry, to idźcie w to, bo na początku też cisnąłem, wiadomo, dziecko, że ono musi grać w euro, bo ja grałem w euro, ale teraz na przykład nasza córka, która jest 2 razy starsza od małego syna, bardzo lubi grać w takie, wiesz, detektywistyczne escape roomy. I mniej więcej w ten deseń jadę i powiem tak, na pewno tutaj mogę wam polecić taką grę, która się nazywa Tajemnica w 5 minut. To jest 5 minutes, nie wiem, mystery, tak? Bo tak by było. To tak jak nasz PO prezydenta, nie? I'm sorry from the mountain for my English, czyli przepraszam z góry za mój angielski, ale Tajemnica w 5 minut to jest taka imprezowa gra, ale dzieciaki się świetnie bawią. Znajdujemy na karcie takie symbole, ale jest tam taki gadżet, którym teraz wykonuję gesty rękami niczym prezydent Duda, grożę palcem i robię srogą minę. Gadżet, którym po prostu przekładamy, tam jest taki, nie wiem jak oni to nazywają, ale chodzi o to, że musimy ustawić symbole. Jest 5 symboli, na każdej karcie te symbole mają bodajże 5 lub 6 tam tych swoich iteracji i no świetna gra, powiem wam tak, że i to małe, tam na czas gramy, bo dlatego jest Tajemnica w 5 minut, jest do tego aplikacja, nie musicie Czasu korzystać... rzeczywistego gra. Tak, tak. Nie musicie korzystać z aplikacji, ale tam jest pan Morski i on tam coś mówi, jest śmieszne, dzieci się cieszyły, ale naprawdę, to powiem wam szczerze, mogę polecić Tajemnicę w 5 minut. Jako gra do piwka. Ale tutaj od razu, no to cię zapytam, bo to jest najczęstszy zarzut do gier, które polecasz. Ile tam było twojego udziału w tej grze, a ile dała tak jakby gra dziecku frajdy, nie? Bo ja tutaj się na przykładzie Liska Urwiska boleśnie przekonałem, że rodzic często robi robotę, gra tylko pomaga. A tutaj jak oceniasz właśnie, czy to ty rzeczywiście dziecko zabawiałeś? Czy gra jest na tyle wciągająca, że sama tak jakby się obroni, jeśli ktoś nie ma ojca, a gaduły, nie, powiedzmy. Ale widzisz, to właśnie to jest to, że Liska Urwiska polecałem ostatnio, bo w pracy się też mnie pytali, tam święta, nie święta, i każdemu lisek podszedł. I u nas też To podszedł. moje dziecko jest nie takie. Możliwe, no, wy jesteście z Polski Ale, B. ale tak, ale prawda jest taka, Nie. że Liska Urwiska się pozbyłem na przykład szybko, tam przekazałem to tym Jasne. dzieciom innym i tamtym dzieciom się super spodobało, a moje dzieci, znaczy, no widzisz, to też była kwestia może mojego podejścia, mnie jakoś to strasznie nie zafascynowało i moje dzieci jakoś też chyba to odczuły, nie, że tak powiem. I no graliśmy, ale jakoś się nie upominały, nie, no to jeszcze, nie, więc ten lisek tak sobie przeszedł po prostu obok, nie. No to teraz, Dobra, ale to teraz no, te 5 dzieci Liska będą cierpieć, bo przekazałeś dzieciom Liska, Urwiska. Tak. Piotrek, kochamy cię. Nie, Tajemnica w 5 minut to jest to jest o tyle fajna gra, że masz po prostu kartkę, na której wynajdujesz symbole, tak? To jest na zasadzie, wiesz, znajdź 5 różnic, no po prostu wynajdujesz i nawet mój syn, nasz syn, 4-letni, wiesz, się tym bawi. Nie nasz, tylko twój żony. Znaczy tak, bardziej żony, bo mój to wiadomo, że ona jest pewna, że to jej, ale... Tak. Była przy tym. Była, tak. Ja też, ale wiesz, ale kto tam, czy to mój wkład, czy nie, to zasłona milczenia. Ale Tajemnica w 5 minut jest o tyle fajna, że naprawdę masz tę kartkę, na której są te symbole, które musisz wynaleźć, potem sobie na tym gadżecie tam poruszać, taki obrotowy gadżet, to też robi robotę naprawdę. Zwraca uwagę dziecka. Tak, zwraca uwagę dziecka i to zupełnie jest niezależne, wiesz, od ciebie. Zdolności Tak, zupełnie. bojarskich, ale to jest, taty mamy. tak, to jest totalnie taka gra, wiesz, na spostrzegawczość. Można też, mówię, zagrać przy piwku, jak ktoś jest starszy, tam można grać, wiesz, 1 miliard osób tak naprawdę. Tylko jedyny zarzut mam do tego, że te karty, na których szukasz, są małe, bo one mają taki format nawet mniejszy niż A5, tak bym powiedział. Więc wiesz, jak kilka głów się osób pochyla nad tym, to nie widać, nie? I tutaj wiadomo, No tak, że... a teraz często wszawica jest popularna, więc... Tak, u nas w przedszkolu również, tak.
W każdym przedszkolu jest teraz. Więc Więc nie polecamy tej gry do przedszkola, nie? tak, ale nie, tajemnica w 5 minut to naprawdę z ręką na sercu mogę wam zobaczcie sobie oczywiście na BGG, tak, ocencie, czy wasze dzieci to łykną, ale to jest takie no neutralne pod tym względem, że nie musisz właśnie tego klimatu wprowadzać, nie? Że ty nie musisz tutaj tworzyć klimatu i dziecko sobie fantastycznie pogra. Także to jest... No ja odnośnie wprowadzenia klimatu, to ja bym nie polecił gier wydawnictwa Aleksander, które mieliśmy okazję O, znam. zobaczyć, no bo na Boardmanii trwał ferie konwent, ten najdłuższy w Polsce, czyli 2-tygodniowy. No i poszedłem raz z jednym dzieckiem, raz z drugim i no u mnie ta najmłodsza Felka to wiesz, to po prostu mieliła tytuły jak taki no rasowy gracz euro, nie? I wyciągaliśmy jedną, chowaliśmy za chwilę, sięgała po następną. No i mam wrażenie, że wydawnictwo Aleksander zatrzymało się po prostu w latach 90. No. Jeśli ktoś grał w jakąś dobrą grę tego wydawnictwa, to proszę o polecenie, ale uważam, że poza szachami, które oni też wydają, nie macie tam żadnej ani jednej dobrej gry. Mimo że czasem potrafią do pudełka zapakować 40 gier w jednym pudełku. To jednak ani jedna gra z nich wydawnictwa chyba nie jest godna polecenia. Ale zagraliśmy na tej Boardmanii Set and Match, czyli taka pstrykanka. Ja ogólnie bardzo lubię pstrykanki. No Felka, która ma, ile ona ma? 6 lat ma już skończone. To poległa, ale powiem Ci, że ja też na tej grze poległem. Mimo że lubię pstrykanki, ale jest to cholernie trudna do nauczenia się gra w tenisa za pomocą właśnie tej pstrykanego dysku. Żeby się wpasować w te miejsce, które tam nam punktuje, żeby to nie wyleciało. No to cały koncept mi się podoba bardzo, ale kurczę, nauczenie się tego to wymagałoby naprawdę sporej ilości godzin, żeby ten mecz był już satysfakcjonujący, żeby ten dysk cały czas nie wylatywał tylko poza obszary. Dla mnie niekwestionowanym królem w pstrykankach pozostaje Pitchcar. Tak, to wiadomo. Okazję. Ale to widzisz, rewelacja, szkoda, że tego nie wydają. to nasz... Ale widzisz, Pitchcara, bo jesteśmy fanem kapsli i a propos tego, co mówisz, pstrykania, to pewnie nasz kolega Łukasz z Torunia. Łukaszu, pozdrawiamy Cię, fan tam tego Karuma, indyjskiego bilarda. Krokinole czy coś tak, takiego. Krokinole, tak. Łukasz lubi pstrykanki, jest dobry, to pewnie mógłby się wypowiedzieć. Ale w Pitchcara grałem, powiem Ci, z dzieciakami, bo odkupiłem gdzieś tam na OLX-ie i potem puściłem dalej, bo jednak nie było tej miłości, nie? Że O kurde, no. na podwórku sobie graliśmy też, musiałem wypić kilka piw, żeby zapewnić kapsle, także tutaj... niech żona nie ma pretensji. Bezalkoholowych oczywiście. Oczywiście, no. tak, bo tutaj nie propagujemy takich rzeczy. I grałem z dziećmi i powiem Ci, że nie było tego. Nie było tego, ale z drugiej strony co mamy konkurować, jak my mieliśmy kiedyś kapsle, a teraz wiesz, jest konsola, internet, nie wiem, wirtualne gogle i tak dalej. No nie przesadzaj, bo oprócz kapsli mieliśmy jeszcze hacele. No dobra. Ja do tej pory się zastanawiam, skąd te dzieci miały hacele w domach? Skąd to się brało? Jakiś kolega miał ojca Kowala, czy co? Skąd po prostu te hacele krążyły po dzieciakach? No. No dobra, ale dobra, nie idźmy w to. Kiedyś to było, Dobra. bo to leci, wiesz, tam, jak to było boomerskim słowem roku. Dobra. To co, teraz powiesz te śledztwo muzeum? No, tak, powiem śledztwo muzeum. Śledztwo muzeum właśnie a propos Liska Urwiska zastąpiło nam Liska Urwiska. Śledztwo w muzeum jest też taką grą a la Lisek Urwisek, jeżeli znacie, jeżeli nie znacie, to chodzi o to, żeby tam wytypować podejrzanego. Po prostu po kolei sobie tam wybieramy jakieś ślady tak zwane, co nasz podejrzany ma, nie ma i odkrywamy. I tam jest też fajna... Dobra, może inaczej, nie będę gadał długo, bo bardziej do mięsistych gier przejdziemy, ale co jest, dla dzieci było bardzo, bardzo fajne i to naprawdę szczerze To polecam. powiedz w kontekście Liska Urwiska, co tam jest, czego to jest Lisek Urwisek Killer? To jest to samo, nie? Że wiesz, że patrzysz, czy podejrzany ma, nie wiem, kapelusz, no. tam naszyjnik, coś tam, ale tam jest dobry motyw, że odsłaniasz, patrzysz na ślad, który jest dostępny dla wszystkich, ale go musisz, nie wiem, zaznaczyć, tak? Dajesz punkt, ile ten ślad jest dla ciebie warty. Najpierw oglądasz, jeżeli jest pusty, oglądasz i na przykład widzę, że ten gościu ma jakąś tam czapeczkę z daszkiem, tak? Albo znaczy inaczej, bo tam jest, że nasz podejrzany nie ma czapeczki z daszkiem. A potem kładziesz żeton, nazwijmy to pieniążka, od 1 do 5
ile ten ślad jest dla ciebie warty. I to jest dla mnie mistrzostwo świata, bo to dorośli mogą się pobawić, że wiesz, masz Uczy bezwartościową... inwestowania. Tak, a no może inaczej, wiesz, masz bezwartościową wskazówkę, a ty kładziesz bardzo duży żeton, tak? Że na przykład daje na to 3 zeta. I ty, żeby to odsłonić, musisz, wiesz, to przebić, czy tam dać równe. I wiesz, i sobie myślisz, że jak ja dałem na to na przykład 3 zeta albo 4, to jest To mistrzostwo... jest dobra tak, wskazówka. to jest dobra wskazówka, nie? O, fajny motyw. I to no. jest... Uczy od małego dziecka oszukiwania. Tak, dokładnie. Blefu, to się ładnie blef nazywa. Tak. Nie mówimy o kłamaniu, oszukiwaniu, tylko blef. I to kiedyś mi tam zwrócił mój kolega Jacek, który teraz, mam nadzieję, myje naczynie i nas słucha. Pozdrawiam cię, Jacku. I powiem tak, że też byłem sceptyczny co do tej gry, ale kupiłem tam na promocji, nie wiem, to Fox Games wydało, teraz już przepraszam, jeżeli mylę. Jakaś tam promocja była, Dzień Gier Planszowych, tam wiadomo, 10 października. Za jakieś 7 dych to kupiłem, to ogólnie gra jest droższa, ale no to powiem, to tam był strzał w dziesiątkę. Moje dzieciaki bardzo lubią w to grać, ja się przy tym nie nudzę, wiesz, dzieci mają takie detektywistyczne zacięcie, tam jest taki notesik, że sobie, wiesz, wykreślasz, w ogóle podejrzanych budujesz w taki kwadrat 4x5, czy tam 5x5, już dobra, nie będę gadał, ale No, sobie ale wykreślasz, który nie jest, ale wiesz, oni leżą na stole, tak? Ale przede wszystkim nie jest to kooperacja, tak jak w Lisku, tak? Nie Dobrze jest rozumiem? kooperacja, każdy sobie. No właśnie. I to jest tak. Zupełnie zmienia postać rzeczy. Tak, No. raz, że ślad, ty oceniasz, czy ten ślad jest dobry, czy zły i tu już można blefować, a 2, że po tym śladzie ty sobie coś tam wykreślasz na swoim notatniku i ten notatnik jest tak jak porucznik Colombo miał taki, wiesz, mały, ołóweczki są fajne. I Jeszcze jedno pytanie. tak, i ostatnie pytanie. Czy pan ją zabił? Tak, dokładnie. One last question. Ale na końcu obstawiasz ludzików na planszy, nie? Że wiesz, kolejne żetony kładziesz na planszę i ty widzisz, bo są różne wskazówki, na przykład są dotyczące ubioru i pionowego poziomego rzędu, albo jakiegoś tam pokoju tak zwanego, tak obszaru, bo to są kwadraty, tak? I wiesz, i widzisz, że jak ktoś tam idzie i ty na przykład masz inne wskazówki wcześniej i one się nie pokrywają z twoimi wskazówkami, to możesz, wiesz, wydedukować. To jest naprawdę no fajna, lightowa gra, ale uczy myślenia. I to naprawdę... Czyli taki lisek, urwisek byłby dobrym wstępem, a to jest tak jakby krok dalej już, nie? Tak. Troszkę dzieci muszą albo być starsze, albo już troszkę bardziej zaawansowane z tego, co mówisz, jeśli chodzi o rozumienie zasad dedukcji. O, zdecydowanie. No liska, urwiska to tak, wiesz, 4-5 lat Przeszliście. max. No. Tak, przeszliśmy dokładnie, ale to śledztwo w muzeum mogę wam polecić. Też sobie zobaczcie to, jak to wygląda na YouTubie. Jeżeli ktoś posiada dzieci, czy tam w rodzinie macie dzieci, naprawdę, bardzo, bardzo fajna gra, uczy myślenia, takiego logicznego myślenia i naprawdę, no świetna gra, no powiem tak, że super. No w lisku, urwisku mi przeszkadzała ta łatwość, bo nie Tak, wiem, czy nam chyba raz się zdarzyło, że ten lisek doszedł to raz nam tylko lisek uciekł, a tak, no to nie było szans, żeby go nie zatrzymać. No dobrze, przejdźmy teraz, jeszcze masz kilka gier w dziale dziecięcym. Dobra, powiem tak, bo teraz też wyświetliłem sobie tę listę, którą tutaj sobie napisaliśmy. Niezmiennie polecam Kto to był od naszego najlepszego przyjaciela Rainiera Knizzi. Rainer, wiadomo, pozdrawiamy cię. Rainer tego Pojawi słucha. się kilka razy. Tak, on myślę, że jeszcze tutaj powróci. On nas zawsze słucha, co prawda nic nie rozumie, bo on tylko tam po niemiecku. Wiadomo. Dlatego łapy w dół daje. Ale tak, bo zawsze mówi, dlaczego nie ma napisów was i tak dalej. Ale kto to był, jeżeli... My ciebie też. My ciebie też, Rainerze. Jeżeli macie okazję kupić Kto to był, to naprawdę świetna gra. Ta z gadającą skrzynią, to poleciłem też znajomym. Dla młodszych dzieci to robi robotę. Fakt, że gra nie jest tam tania, bo ponad 100 teraz kosztuje. Ale Kto to był, mogę polecić, nie wiem, odesłać do naszych niebyłych odcinków, jakichś tam starych, jak nie wiecie gdzie, no to musicie wszystkie przesłuchać i to była reklama. Co jeszcze? Buła Pizza Cocercosa. Buła Pizza Cocercosa to jest taka gra od Rebela, taka imprezowa, tak naprawdę dla dorosłych, taka imprezowa, nie wiem jak to nazwać. No imprezowa, tak, ale moje dzieci się przy tym świetnie bawiły. Tutaj jak kupowałem coś u koleżanki Dominiki w Graszkach, graszki.pl, to była reklama, nasz sklep z Opola. Polecam Graszki, bo mają naprawdę fajne ceny.
I jeżeli chcecie rabat, mam rabat i możecie do mnie pisać na priva, na forum gier planszowych. Jakieś tam 5% zawsze urwiecie. Ale kupowałem jakąś grę i dostałem taki, wiesz, Rebel zawsze rozdaje takie testowe wersje i tam było chyba 14-15 kart. Moje dzieci się zakochały w tej grze i graliśmy. To po prostu chodzi o to, że rzucasz karty i mówisz w tej kolejności zawsze. Buła, pizza, kot, ser, koza, tak? I chodzi o to, że jak rzucasz kartę i mówisz buła, i jeżeli to jest buła, to każdy musi pacnąć. No dosłownie, tak? Jak jest kot na stole, to kto ostatni pacnie, to zabiera te karty, co jego punkty minusowe. No gra jest prosta jak drut, ale... Czyli taka na refleks, tak? Tak, wezmę do Rzeszowa. Widzisz, misiaczku, pokażę ci w Rzeszowie. Ale to mogę... Bułę. Bułę, tak. Dokładnie. I ser. Ale to polecam. A ostatnią taką grą, którą graliśmy, to już ze starszą córką, tak? Ze starszą. Jak miał 5 starszych córek. Z córką to są Zwierzęta z Baker Street. Na okładce nawiązanie jest do Sherlocka, tak jest. Bo na okładce jest taki pies, który ma tą, wiecie, uszankę od Sherlocka. Znaczy ogólnie powiem tak, to jest taka gra narracyjna, bo tam bardzo, bardzo dużo się czyta. Moja córka jest już w 2. klasie, no teraz będzie kończyć. Ona się bardzo jara takimi grami, w których ona może czytać, tak? Bo wiesz, umiejętność czytania i są zagadki i na przykład mojej córce się bardzo podobało. Ja osobiście uważam, że bardzo prosta gra. O, w ten sposób. Tam narracyjne, tam jest taki mechanizm, że masz karty głównych bohaterów. To jest mysz, ptaszek, tarantula i ptaszek. Dobra, ktoś tam jeszcze. Dobra, nie pamiętam tego 4. bohatera. Przepraszam. Chodzi o to, że są karty śladów i karty tych naszych bohaterów i musicie je zestawiać. I tam na karcie bohatera są takie linie proste, które muszą się pokrywać z tą kartą śladu. I znowu sobie zobaczcie na BGG, jak to wygląda. Chodzi o to, że czasami jak złego bohatera dobierzemy, to możemy stracić tak zwany czas, tak? A jeżeli dobrego bohatera, na przykład tarantula, to był taki, wiecie, mięśniak, tak? Że kogoś trzeba przycisnąć, to wtedy puszczamy tarantulę, żeby z kimś pogadał i on wtedy nam coś powie, tak? A ptaszek jak to był... RPG, no. A ptaszek to był gościu, który tam coś wyszukuje. Znaczy ogólnie mechanika jest bardzo, bardzo ciekawa. Jest 90% tej gry to jest tekst i opowieści, jeżeli wy lubicie, wasze dzieci lubią takie narracyjne gry, ale same zagadki, jakby wiesz, jakby ten core gry, tak, ten rdzeń, to bardzo proste było. Aczkolwiek mojej Czyli córce tutaj rodzic musi zrobić tak jakby tą robotę narratora? Nawet nie. Właśnie moja córka, wiesz, była zajarana, że ona czytała tą historię, tam jakieś wskazówki, tylko też jest, wiesz, czytasz tekst i masz ścianę tekstu i gdzie są wytłuszczone rzeczy, nad które ty musisz, wiesz, zwrócić uwagę, tak? I motyw polega na tym, że nawet jak jesteś... no nie wiem, nieuważnym czytaczem, słuchaczem, to wiesz, to te wytłuszczone rzeczy cię naprowadzają. Aczkolwiek mechanicznie jest fajne. No, ogólnie pobawiliśmy się. Mi się średnio podobało, bo uważam, że mogą być bardziej, no nie wiem, mądrzejsze, trudniejsze, a mojej córce się bardzo podobało, aczkolwiek... Ale wracają do tego, chcą to ogrywać dalej, czy to jest to jest jednorazówka. Znaczy, powiem ci tak, jeżeli pod kątem tego, że czytać, to już musisz mieć dziecko typu, wiesz, właśnie 2., 3. klasa, tak, bo naprawdę jest tam ściana tekstu na kartach, w książce takie właśnie jak RPG, jak mówisz, ale pod kątem zagadek, to wiesz, to mój syn tam 4 lata, 4,5 spokojnie sobie dawał radę, więc to... Ale no polecam to zobaczyć. Jeszcze tylko zakończę, bo pojechaliśmy sobie na ferie i wcześniej przed feriami takie coś jak Puzzle Legendy kupiłem córce, bo to jest solo gra. Puzzle Legendy, nie wiem jak to się tam po angielsku nazywa, nie pamiętam, ale akurat Puzzle Legendy Sherlock. I ta gra ogólnie to jest, nie wiem czy już mówiłem na antenie, czy nie, bo mam déjà vu, ale ta Puzzle Legendy to jest ogólnie taka gra jak Smart Games, taka łamigłówka.
ale jest jest ciekawa, jest dla dziecka, bo dla was to będzie totalnie prosta i skończycie w 10 minut. Dla dziecka jest ciekawa, ale tam są 22 zagadki i kosztuje 20 zł. I nie wiem, kto ją tam, nie wiem, Lucky Duck, czy kto tam ją wydał, także nie robię złą reklamę, ale w kontrze powiem, że te same rzeczy, takie solo puzzle Muduko wydało i się nazywa na pewno jedna gra Ptaki. Ona nie ma jej na BGG, bo szukałem. I Hotel, czy Hotel Potworów, coś w tym stylu. I możecie ją kupić za 25 zeta i tam jest 60 zagadek. I te puzzle legendy mają 20 zagadek, a ten hotel na przykład, czy ptaki mają 60 zagadek. Ale bardzo, bardzo fajne. To już A nie wchodzę... rzuć jakąś zagadkę. Pamiętasz Znaczy, wiesz jakiś... bo to chodzi o to, żeby ułożyć karty, tak? Ułożyć karty, Okej. ptaki lub potwory w jakiejś tam kolejności. To, no, wiesz, no już to gadamy, chyba że podzielisz na 2 odcinki, jak zwykle. No chyba tak zrobimy właśnie. Piton przyszedł i będzie gadał 3 godziny, ale to są po prostu logiczne, no łamigłówki, tak? To jest solo gra, Okej. ale moja córka była w tym zakochana. Znaczy widziałem, jak ona do tych puzzle legendy podchodziła, wiesz, że to było wow, tak? Ja z Adą sobie tam siadłem i do tego, i to wiesz, to było naprawdę dla nas, tak zwanych dorosłych, to było, mówię tak zwanych, gdyż czuję się zawsze młody duchem, to było naprawdę 10 minut, ale 20 zagadek za 20 zł, tak? A Muduko ma 60 zagadek za 25 zł, więc wiesz, to... Czyli na kilogramy wychodzi Tak, taniej. na kilogramy wychodzi taniej, ale naprawdę, jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, tam wiadomo, zagadki są prostsze, trudniejsze, ale naprawdę, no świetne. Jeżeli wasze dziecko jest w stanie takie smart gamesy, ten Think Fun i tak dalej, takie rzeczy rozwiązywać i lubi, to kurczę, bierzcie to. Tam są same karty, ale no świetne. Chodzi o to, żeby poukładać karty, czy tam akurat są pionki potworów, czy takie ptaszki, które się... ptaszki, teraz robię gest ręką w stylu Andrzeja Dudy ze srogą miną. Ptaszki się układa na takie jakby klipsy, klamerki, nie wiem jak wy to nazywacie, do... spinacze do bielizny się kładzie na pudełku, tak, w odpowiedniej kolejności. Naprawdę, nawet jest taki element, w tych potworach, w tym hotelu to się potwory kładzie pionowo w pudełku, ptaszki się kładzie naokoło, znaczy no, na jednym rancie pudełka, także to też jest taki fajny element, ale no, jest na logiczne myślenie, tak, że na przykład czerwony ptaszek nie może być obok czarnego, a tam niebieski ptak musi być tam, wiesz, na jednym z kraju pudełka na przykład, nie? No takie rozumiem, dobra. zupełnie logiczne, bardzo, bardzo polecam. Ja jeszcze bym tylko dorzucił tutaj od siebie, właśnie miałem okazję zagrać z najmłodszą córką w RPG i poleciłbym Hero Kids. Oczywiście mi polecił tutaj stary wujek, z którego drwiłeś na samym początku. To jest taki niesamowicie fajnie przygotowany RPG, który pozwala wejść nieświadomemu rodzicowi w świat RPG-ów, bo jest przygotowany tak bardzo całościowo. Masz mapy, postacie, wszystko gotowe. Nie tworzysz postaci, tylko masz olbrzymi wybór postaci. Masz scenariusz, tak naprawdę są elementy, które jeśli nawet nie czujesz się dobrym opowiadaczem, to masz elementy do przepisania, czyli opisy. Jak wchodzicie tam do jaskini, to jest opis tej jaskini do przeczytania. Więc świetny taki przykład RPG, który pozwala rodzicom i dzieciom, które nigdy nie grały w taki rodzaj gier, wejść w ten świat. Naprawdę, u nas jest tam jeszcze też mnóstwo dodatków na tym, to są w formie PDF-ów tylko do pobrania, ale jest tam mnóstwo dodatków i pamiętam, że my sobie wybraliśmy po prostu z postaci takich zwierzęcych, czyli córka grała jakąś tam, wiesz, myszką, w świecie takim zwierzątek, więc naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Tam są gotowe mapy, po których się przemieszczasz w tych pomieszczeniach, więc wszystko jest tak jakby za ciebie przygotowane, że tylko rzeczywiście siadasz i grasz. Prosta bardzo mechanika prowadzenia walki, czy w ogóle testów umiejętności, więc naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Pobrałem sobie wszystko, co było tam do wchłonięcia na Drive-Thru RPG. No i mam nadzieję, że będziemy wracać, bo to jest zupełnie inny wymiar zabawy. No, przestawia dziecko na inne myślenie, wejście w taką bajkę już, nie? I tutaj jednak rodzic się też musi wykazać, powiedzmy, jakąś tam inicjatywą, jeśli chodzi o opowieść, aczkolwiek w przypadku tego systemu to dużo mamy rzeczy na tacy, także ja od siebie polecam właśnie Hero Kids, po polsku jest
na drive-thru RPG. Obserwujcie naprawdę, wiem, że to trywialnie brzmi, ale obserwujcie swoje dzieci, nie wciskajcie ich gier na siłę, jeżeli chcecie grać, bo na przykład naprawdę nasza córka uwielbia grać w gry takie detektywistyczne, logiczne i sucharów euro nie lubi. Takie jej pakowałem, a pokazaliśmy Exit od Galakty, tam była ta część z Władcą Pierścieni, no świetnie się bawiła. Tam Exit, jeżeli wiecie, nie wiecie, to są takie zagadki, tak zwane escape roomy. Na planszy. Tak, na planszy. Akurat Exity Exity, no, u nas w kraju wydaje Galakta, o której pewnie wspomnimy w dalszej części materiału. Też są gry jednorazowe, ale no świetne zagadki. Akurat są różne poziomy trudności, tak? Jest początkujący jakiś tam. Ten Władca Pierścieni akurat był początkujący i moja córka się świetnie bawiła przy tym. Tak samo potem jak ona się przy tym bawiła i wiesz, oczy jej się świeciły, to kupiłem tego Unlocka, jak ja to mówię, Unlocka, pierwsze wydanie, które Rebel tam 7 lat temu wydał, to po polsku, Unlocka. W ogóle Rebel miał wydawać kolejne części, ale coś się zesrało. Dla mnie Unlock jest tak naprawdę najlepszym escape roomem, najbardziej innowacyjnym. No, dla mnie to jest przełom w tych grach, ogólnie planszowych, taką imersję, wiesz, człowiek, plansza, nie wiem, tam aplikacja jest. No niesamowite są te Unlocki, bo wszystkie części grałem i naprawdę z pudełka na pudełko jest lepsze, ale tak samo z córką graliśmy w tego Unlocka, no po prostu wow, nie? I no nasza córka 8 lat, wiadomo, że katuje ją zawsze, w środku nocy ją budzę, jaka jest tam, wiesz, tabliczka mnożenia i tak dalej, w którym Hitler przejął władzę, bo takie pytanie jej zadaje w środku nocy, ale wiem, że to dziecko... Nie wiadomo, kiedy takie pytanie się pojawi w dorosłym życiu. Dokładnie. Dziecku nierówne, że tak powiem, tak, pod względem tam rozwoju inteligencji i tak dalej, ale na własnym przykładzie powiem, że jeżeli widzicie, że wasze dzieci lubią takie logiczne gry, takie escape roomy, to naprawdę te exity, które mają na razie, na początku ten początkujący, albo ten unlock, można go na OLX kupić naprawdę za 20 zeta i tam są 3 zagadki i to naprawdę polecam i to jest taki pro tip od DPS-u, weźcie, bo dziecko się będzie bawić i wy się będziecie świetnie bawić, to wiesz, jak fajnie jak grasz z dzieckiem i widzisz, że ono się cieszy, tak? I tak, no. to jest naprawdę rzadki Chociaż widok. ja bym też się nie zrażał, kiedy dziecko płacze przy planszy też, bo po przegranej, bo to też jest ważna umiejętność, której lepiej niech się nauczy w tak młodym wieku, niż później w dorosłym miałby mieć z tym jakiekolwiek problemy osobiste, bo nie radzi sobie z sytuacją, gdzie przegrywa. Nie? To jest bardzo ważna umiejętność, której w dorosłym życiu nam często brakuje, tak jak widzę, jak ludzie się potrafią obrażać przy planszy, traktować to bardzo osobiście, więc, a często jest tak, że te takie podstawowe umiejętności pomagają później w dorosłym życiu w radzeniu sobie różnego rodzaju stresami, no bo jest to forma też jakiegoś stresu, czy to czas, czy to forma rywalizacji, oczywiście trzeba, tak jak mówisz, dopasować to do chęci umiejętności dziecka, ale też nie starać się słodzić temu dziecku tylko kooperacjami i tylko podkładaniem się, żeby zawsze wygrywało, tylko też wyważyć to w jakiś sposób, nie? Żeby to też nie było poniewierka, bo to też nie jest nic fajnego, ale właśnie takie oswojenie się z różnymi rodzajami sytuacji. Ale to zdecydowanie to, co mówisz, tak, bo widzę po córce, że tak, jak gramy, już ją przestawiam właśnie, ona wie, że przegrywa, ale czasami ma, wiesz, łzy w oczach, ale młody, który ma 4 lata, zawsze wygrywa, tak, i ostatnio stwierdziłem, że już, wiesz, dosyć tego, bo się podkładam. Tak. I on, wiesz, i jest taki szok, że jak można przegrać grę, tak? Głupia gra. W szkole Spartan był czas, kiedy dziecko zabierano matce od cycka i wtedy przechodziło twardą szkołę do ojca po prostu. Ale to... Chodź, pokażę ci, jak się gra. To naprawdę, znaczy to już pomijając, że tak, trzeba uczyć dziecko, że raz się wygrywa, raz przegrywa i po prostu ja zawsze dzieciom mówię, że trening czyni mistrza i żeby się nie poddawały, bo to myślę, że to dobra rada, że właśnie, żeby... I dobra cecha, który upór taki, no. Żeby po prostu się nie poddawały po tam pierwszym niepowodzeniu. No dobra, ale widzisz, dobre porady tutaj, takie wiesz, TVN, śniadaniowa telewizja, te sprawy.
No, wypływające z własnego doświadczenia, Tak, nie? tak, ale jeżeli są ludzie, którzy nie wiem, posiadają dzieci, Będą mieli dzieci. posiadać, tak, to jak najbardziej to... Ale ja mam jedną, po sobie powiem, że jak wam się Bras podoba, cywilizacja, to nie znaczy, że wasze 3-letnie dziecko musi grać w Brasa i na nie krzyczycie, albo w 18 mówisz, w 1830 gracie z 5-latkiem, mówisz mu, no a jak możesz głos tutaj licytować? Wylicytowałeś za tyle, Licytowałeś po prostu za tyle, P5. no, dokładnie, no jak Zepsułeś nam grę. Dokładnie, no cofamy. Tak jak niesławny Martin 2D na 18XX Games, ale... Nie, no ja też miałem takie, że naprawdę, to wam powiem z doświadczenia, to też może się wydawać takie absurdalne, proste, ale są też ludzie, jestem przekonany tak jak ja, którzy będą cisnąć dzieci, bo tato gra, mama gra, no to nasze dziecko musi grać. No nie. To zdecydowanie trzeba wyluzować, obserwować dzieci. Tak, i być może pójść po prostu na spacer i pokopać piłką. I też taka może być opcja, nie? Tak, ale znaczy powiem ci nawet, wiesz, jak jest tam zima, jesień, deszczowy dzień i wyciągamy jakieś gry, czy tam dzieci pytam i obserwujesz, to nagle się okazuje, że wiesz, że one nie lubią pasać krów w Agricoli, tylko na przykład właśnie te detektywistyczne zagadki rozwiązywać, nie? I im to świetnie idzie i się bardzo dobrze bawią, także no to mówię, to obserwujcie dzieci, nie? A ty, Irek, w ogóle, dobra, przepraszam, już kropkę stawiam, ale jeszcze mówiłeś o Bortmanii. Co tam jeszcze? Bo gdzieś tam widziałem zdjęcia, chyba planszowe newsy, że tam było 1 000 000 ludzi, 1 000 000 gier. Co tam jeszcze na Bortmanii ciekawego było lub nieciekawego? Wiesz co, przede wszystkim w tej edycji, w porównaniu powiedzmy z poprzednią, wróciła olbrzymia ilość gier. Były 3 regały tak naprawdę do wyboru gier z naszych polskich wydawnictw. No, ogólnie podoba mi się idea, bo Lublin stara się też promować te hobby właśnie poprzez różne konwenty, bo była straszna posłucha, a teraz mamy przecież i Falcon, i Bortmanie, 3K6 też robi swoją imprezę, więc to jest świetne. No przecież zapraszają teraz na Bortmanie i Gambit był, i tam inne sławy z influencerskiej sceny. Więc naprawdę fajnie, że tutaj nas odwiedzają, przyjeżdżają i chcą promować te hobby. A to jest taki fajne wydarzenie, które po prostu pozwala ludziom z ulicy przyjść, wejść i sobie zagrać w grę. Tam te gry w ciągu dnia, weekendy wiadomo, są imprezy, jakieś tam turnieje i tak dalej, konkursy, a na tygodniu po prostu sobie idziesz z ulicy, siadasz do stolika, bierzesz sobie grę i sobie grasz, nie? I one cały czas tam są dostępne. Nie musisz zostawiać dowodu, czy mówić, że nie masz zadłużenia w biku. Każdy ci tą grę da po prostu, żebyś sobie pograł. Więc no rewelacja, fajnie. No minus taki, że no musisz przeczytać te zasady, nie? Te dziecko musi jeszcze chwilę poczekać, zanim się zapoznasz z zasadami. Ale jeśli bierzesz grę, którą już znacie, no to wtedy po prostu się bawicie, więc świetna impreza. Ale tam oprócz, nie wiem, tego pstrykania, nie pstrykania, grałeś coś jeszcze ciekawego tam? Wiesz co, grałem w Potwory Tokio na przykład, czarną edycję, ale chyba Potwory Tokio to nie jest gra dwuosobowa, nie? Ale Nie wiem, jak... czarna edycja to powinieneś powiedzieć afroamerykańska, czy... Po prostu potwory są czarne. A, okej, w negatywie, dobra. Tak. W labiryncie ludzkich spraw. Ale czemu? We dwójkę? A, my gramy we dwójkę. Ale i co? Nie zażarło, tak? Znaczy ja już miałem kolejne podejście do tej mechaniki Yahtzee, tak? Bo to się tak chyba nazywa tak, zgadza w się. oryginale. U nas kościany poker, no. No i na 2 osoby jest to tak zero-jedynkowo bardzo. Nie ma aż tylu emocji chyba, które są, jeśli gramy na większą liczbę graczy. Ale to sama gra jest dopracowana świetnie mechanicznie. No, mów, no. Tak, bo to wiadomo, Ryszard od Magica to wymyślił, ale ja od kiedy pierwszą grę w Potwory w Tokio zagrałem, a to było na pionku chyba w 2011 roku, to zawsze mówiłem, że prawdziwy potwór nie gra na punkty, nie? Zawsze każdemu mówiłem, że jak punkty zbierasz, prawdziwy potwór musi innych wytłuc, nie? I tak samo dzieci uczę i dzieci też tak grają, po czym ja wygrywam na punkty, także frajerzy. No. A słuchaj, Irek, bo jeszcze tam rzuciłeś taką nazwę, bo teraz patrzę na naszą listę wstydu Ford, bo jedynie co kojarzę to okładkę taką sympatyczną. No bo to jest Heroes Land and Air w takiej konwencji zwierzątkowej.
prawie dobrze. Ireland and Sea nie Fort, a zwierzęcy front. Powiem ci, że Dwuosobówka. żadna gra mi, którą wymieniłeś, ani Fort, ani ten Heroes nie mówi, więc możesz rozwinąć. Może są ludzie, którzy też nie kumają. Jak ja. Wiesz co? Dwuosobowa. Aj, czekaj. Tak, bo ja się w ogóle mylę co do gry. Czekaj, zaraz poszukam A, pudełka widzisz. do niej. Teraz to wytnie. Ja teraz mówię, że on Bo jest ja się- niewiarygodnym tutaj dziennikarzem i państwo tego nie usłyszą, bo on to wytnie. Nie żaden fort, tylko zwierzęcy front. No. Na froncie to już inne... Fort to jest zupełnie inna gra, nie wiem właśnie, dlaczego akurat dlatego- skoczył mi ten tytuł. Zwierzęcy front, czyli dwuosobówka składająca się tam chyba z 18 kart, z czego 6 kart odpada, a 12 na daną rozgrywkę wchodzi. Bierzecie po 6 kart do ręki. Kurde, sprytna gra od Lucky Duck Games. Bardzo lubię gry, w których jest minimalna ilość zasad, a całość się opiera na takim cwanym wykorzystaniu gdzieś tam słabości przeciwnika, nie? Te karty się zagrywa na różne sposoby, bo one są też dwustronne, więc mają różne działanie. No i po prostu chodzi o to, żeby zebrać ten tam chyba, nie wiem, 10 punktów gramy w przeciągu tam 3 rund i to, co mi się podoba, ta mechanika, ona nie jest często spotykana. W Trick Takerze ona jest właśnie, kiedy pasujesz. Kiedy oceniasz sytuację, że pójście dalej już ci przyniesie tylko da przeciwnikowi większą ilość punktów i mówisz, ok, przerywamy, pasujemy, ty zgarniasz tą liczbę punktów, którą mamy na tę chwilę i gramy dalej, nie? To jest bardzo fajna mechanika. A te umiejki z kart bardzo w ciekawy sposób się zazębiają i nawzajem się kontrują, nie? No oczywiście dwuosobowa pojedynkowa, więc taka bardzo złośliwa i dająca pole do chamskich zagrań. No ale świetny tytuł, godny polecenia, tylko no już takim dzieciakom, które lubią rywalizację, nie? Już tak na poważnie, ona jest 10+, nie? Bo rzeczywiście tam trzeba troszkę poczytać na kartach i trzeba umieć zastosować te umiejki, ale tak, to świetny tytuł, szybki bardzo. Już właśnie sobie wpisałem w Google i sobie będę to dalej ten... Fantastyczny odcinek. Dobra, ciacho. Także dziękujemy dzisiaj tym, którzy dotrwali z nami do końca. No i przejdziemy w kolejnym odcinku do już poważniejszych tytułów. Pozdrawiamy serdecznie Irek. I profesor Rafał Piton. Dziękuję To bardzo. był kanał Zero przy stole. Dzięki. Hej.